Często słyszy się twierdzenie, że wejście islamu na nowe tereny oznaczało koniec postępu i początek cywilizacyjnego mroku. Ile w tym jednak prawdy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na fakty, a nie na uprzedzenia czy polityczną propagandę. Współcześni historycy, zarówno muzułmańscy, jak i zachodni, tacy jak Hugh Kennedy czy Peter Brown, są w tej kwestii zgodni. Między VII a XIII wiekiem regiony pod panowaniem muzułmańskim należały do najnowocześniejszych i najbardziej rozwiniętych miejsc na kuli ziemskiej. Zacznijmy od Iraku, dawnej Mezopotamii. Po wyniszczających wojnach bizantyjsko-perskich region ten był w ruinie. Wejście islamu przyniosło stabilizację. Muzułmanie nie tylko odbudowali starożytne systemy irygacyjne, ale wznieśli je na wyższy poziom, co pozwoliło na niespotykany dotąd rozkwit rolnictwa. Symbolem tego sukcesu stał się założony w 762 roku Bagdad. Przez kilka stuleci było to największe miasto świata, tętniące życiem centrum handlu, administracji i przede wszystkim nauki. To tutaj krzyżowały się szlaki kupców i myśli uczonych z całego globu. Wspominaliśmy już wcześniej na przykład o tłumaczeniu wybitnych dzieł greckiej literatury. Natomiast Egipt przed islamem był jedynie eksploatowaną prowincją Bizancjum, obciążoną wysokimi podatkami i napięciami religijnymi. Nowa władza zmieniła priorytety. Rolnictwo zachowało ciągłość, a Egipt stał się spichlerzem całego świata islamskiego. Prawdziwym triumfem był rozwój miast z Kairem na czele. Kair stał się potężnym węzłem handlowym łączącym Afrykę, Azję i Europę. To tutaj w 970 roku powstał Al-Azhar, jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków naukowych na świecie, który do dziś cieszy się ogromnym prestiżem. Przenieśmy się na Półwysep Iberyjski. Podczas gdy północna Europa była słabo zurbanizowana, a edukacja ograniczała się do nielicznych klasztorów, muzułmański Al-Andalus przeżywał swój złoty wiek. W X-XI wieku Kordoba była miastem przyszłości. Liczyła setki tysięcy mieszkańców, posiadała publiczne biblioteki, system kanalizacji, a nawet oświetlenie ulic. Rzeczy w tamtym czasie w Europie niemal niewyobrażalne. Było to miejsce, gdzie medycyna, matematyka i astronomia stały na najwyższym poziomie, a muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi współpracowali, tworząc fundamenty nowoczesnej nauki. Jednym z najbardziej zaskakujących dowodów na cywilizacyjny prymat świata islamu jest fakt, że to tam narodziła się idea uniwersytetu w formie, jaką znamy dzisiaj. W 859 roku w marokańskim Fezie Fatima al-Fihri, zamożna i wykształcona muzułmanka, ufundowała meczet i szkołę Al-Karwiin. Instytucja ta jest uznawana przez UNESCO oraz Księgą Rekordów Guinnessa za najstarszy na świecie nieprzerwanie działający uniwersytet nadający stopnie naukowe. Fakt, że tak przełomową instytucję założyła kobieta, rzuca zupełnie nowe światło na status kobiet i ich dostęp do wiedzy w ówczesnym świecie muzułmańskim, w czasie, gdy w Europie uniwersytety jeszcze nie istniały, a edukacja kobiet była niemal całkowicie niedostępna. Co ciekawe, uczelnia ta wyprzedziła europejskie uniwersytety o ponad 200 lat, co, powiedzieć trzeba wprost, podkreśla skalę zacofania ówczesnej Europy. Zróbmy krótkie zestawienie tego, jak wyglądał świat wiedzy między VII a XI wiekiem. Europa Zachodnia. Regres miast po upadku Rzymu, niski poziom alfabetyzacji i ograniczony handel lokalny. Świat muzułmański. Potężne metropolie, handel sięgający od Atlantyku po Indię, masowe tłumaczenia dzieł greckich, perskich, indyjskich oraz gwałtowny rozwój medycyny i nauk ścisłych. To nie islam przyniósł zacofanie, wręcz przeciwnie. W pierwszych wiekach był on najpotężniejszym czynnikiem stabilizacji, urbanizacji i rozwoju naukowego. Skoro było tak dobrze, to dlaczego dziś patrzymy na te regiony inaczej? Ważne jest, by to zrozumieć. Regres nie nastąpił wraz z islamem, ale kilkaset lat później i wynikał on z przyczyn czysto geopolitycznych. Po pierwsze, najazdy mongolskie w XIII wieku. Zniszczenie Bagdadu w 1258 roku było ciosem, z którego region nie podniósł się przez wieki. Po drugie, zmiana szlaków handlowych. Odkrycia geograficzne sprawiły, że handel przeniósł się na oceany, omijając tradycyjne szlaki lądowe Bliskiego Wschodu. Po trzecie, rewolucja przemysłowa. Europa Zachodnia zyskała przewagę technologiczną w XVIII i XIX wieku. Analiza historyczna nie pozostawia złudzeń. Regiony, do których dotarł islam, przeżyły bezprecedensowy skok cywilizacyjny. To tam ocalono wiedzę starożytnych. W
tym wspomniane wcześniej dzieła Platona czy Arystotelesa, i to tam narodziły się podstawy współczesnej nauki. Islam nie był hamulcem, był silnikiem rozwoju, który przez stulecia napędzał postęp całej ludzkości. Regres, który widzimy później, to efekt wojen i zmian gospodarczych, a nie wyboru religijnego.